Witajcie moi drodzy w kolejnym przeglądzie na moim kanale. Tym razem dosyć nietypowo, bo będzie to przegląd snapshota na wersję Java. Jest on naprawdę zaskakujący i dodaje rzeczy, które były wyczekiwane przez wielu od bardzo dawna. Zostawcie pod przeglądem 5000 łapek w górę, a będę wiedział, że lubicie takie filmy. A ja już bez przedłużania zapraszam was do oglądania. Snapshot, jaki dzisiaj wam zaprezentuję, jest dosyć nietypowy, ponieważ mamy tutaj do czynienia ze snapshotem nieoficjalnym, czyli aby w niego zagrać, należy go pobrać z innego miejsca niż launcher. Na końcu przeglądu pokażę wam, jak to zrobić. Snapshot ten nazywa się Skulk Dim Test 1, co jest dziwną nazwą jak na snapshot, jednak to, co się w nim znajduje, jest naprawdę cudowne. Został dodany nowy rodzaj krzesiwa, nazywany jako Echo Flint, czyli krzesiwo echa. Można je stworzyć łącząc w craftingu odłamek echa oraz krzemień. Tekstura krzesiwa echa wygląda trochę dziwnie, jednak całkiem ciekawie. Funkcjonalność, jaką oferuje nam te krzesiwo, jest praktycznie takie same, jakie daje nam jego zwykła wersja, jednak czymś się wyróżnia. Dzięki niemu można uruchomić portal do nowego wymiaru, jakim jest Abyss, czyli otchłań. Znaleźć tam możemy 3 nowe biomy oraz jeden znany nam już ze zwykłego świata, czyli Deep Dark. Wymiar ten generuje się tak jak jaskinie, jednak ma się to niedługo zmienić. Nie pojawiają się w nim żadne moby poza Wardenem oraz... no zaraz sami się dowiecie. Pierwszym biomem, jaki omówię, będzie Catalyst Forest. Pojawiają się tu nowe drzewa katalizatora, katalizatory skalku, świecące skalkowe porosty, skalk oraz mroczny sniffer, którego omówię za chwilę. Drzewo katalizatora jest niezmiernie cenne, ponieważ można je znaleźć tylko i wyłącznie na tym biomie oraz samo drzewo nie posiada swojej sadzonki. Oczywiście z drewna katalizatora można wytworzyć wiele wyrobów, takich jak z innych rodzajów drewna. Mroczny sniffer jest naprawdę straszny, a jego dźwięki tym bardziej, gdyż dźwięk jaki wydaje może przypominać trochę odgłosy niedźwiedzia. Mroczny sniffer wywąchuje skalkowe sadzonki, jednak występuje na tej wersji błąd, przez który może grzebać tylko w ziemi. Mrocznego sniffera możemy rozmnożyć za pomocą skalkowej sadzonki. Po odbytym romansie dwóch osobników pojawia się jajo mrocznego sniffera, które wykluwa się przez 20 minut. Jednak można ten proces skrócić, kładąc jajo na skalkowym katalizatorze. Jak wcześniej wspomniałem, zostały dodane świecące skalkowe pnącza, które tak naprawdę mogą zostać porównane do zwykłych świecących pnączy, tylko że te posiadają inną teksturę. Kolejnym biomem jest skalkowy las, w którym pojawiają się skalkowe drzewa, skalkowe żyły wraz z ich świecącymi wariantami, mroczne sniffery, ogrom czujników skalku oraz shrikerów, a także nowa struktura, jaką jest pradawna ruina skalkowego lasu. W pradawnej ruinie skalkowego lasu pojawia się skrzynka, w której znaleźć możemy jajo mrocznego sniffera. Jest to tylko tymczasowe rozwiązanie, gdyż w przyszłości jaja mają być odkopywane z podejrzanego skalku. Z pojawieniem się skalkowego drzewa wiąże się oczywiście dodanie nowego drewna, które naturalnie występuje w wielu różnych wyrobach. Kolorystyka jest może trochę podobna do spaczonego drewna, jednak mi się bardzo podoba. Pragnę jednak zwrócić uwagę na to, z czego składa się te drzewo. Zamiast liści porasta je skalk, co jest dosyć niecodziennym widokiem. Drzewo to wyrasta ze skalkowej sadzonki. Ostatnim biomem, lecz nie ostatnią rzeczą w tym snapshocie jest biom świetlistych jaskiń. Jest to bardzo mały i jasny biom, który oświetlany jest przez plamy nowego świetlistego skalku, zwisające z sufitu eteryczne lampy oraz przez świecące skalkowe porosty. Rośnie tutaj również jedno skalkowe drzewo, przy którym znajduje się mały zbiornik z nową cieczą, nazywaną Skalkanium. Przy zbiorniku rzadko pojawić się może opuszczone obozowisko, w którym znajdziemy skrzynkę z jajem mrocznego sniffera, płytami muzycznymi oraz szablonem kowalstwa o nazwie Oddział. Nową ciecz o nazwie Skalkanium można zebrać do wiadra i póki co nie różni się ona od wody, jednak ma zostać to wkrótce rozwinięte. Wróćmy jeszcze do zwykłego świata, do starożytnego miasta, bo od teraz w jego skrzyniach może pojawić się nowy odłamek ceramiki o nazwie Czujnik. Jednak tak samo jak jajo mrocznego sniffera, odłamki ceramiki w przyszłości wydobywane będą z podejrzanego skalku. Wzór jaki znajduje się na odłamku jest naprawdę fajny, a to samo tyczy się oczywiście dzbana, na którym wzór również prezentuje się przepięknie.
Tak jak mówiłem na początku przeglądu, jest to snapshot nieoficjalny i aby go pobrać, należy wejść w link, który znajduje się w opisie filmu oraz pobrać tego snapshota. Aby go uruchomić, należy przenieść folder snapshota do folderu Versions i wtedy powinno wszystko działać. A żeby szybko dostać się do tego folderu, wystarczy wejść w Minecrafta w ustawienia, paczki zasobów oraz kliknąć otwórz folder z paczkami, skąd już bardzo szybko trafimy do docelowego folderu. Niestety w tej wersji występuje pewien błąd, przez który należy wyłączyć wszystkie resource paki przed włączeniem tej wersji, aby wszystko poprawnie działało. To by było na tyle w dzisiejszym przeglądzie. Mam nadzieję, że przegląd Wam się spodobał. Jeżeli tak, to pamiętajcie o łapce w górę i ewentualnie subskrypcji. A ja życzę Wam miłego testowania snapshota. Trzymajcie się i cześć!